Ona jest zalana, ale w takich jakichś gumowcach można by było wejść. Kacper, Melchior i Baltazar. To nawet nie chodzi o wodę, tylko chodzi o to, że nadziejesz się na coś. Czekaj. Wchodzimy. Wiesz co, wygląda na opuszczone. Zobacz, jakie ładne malunki są nad oknami. No tak. Dobra, bo stoimy na widoku. Wchodzimy. Dobra, to chodźmy. Ta weranda, powiem Ci, wygląda Nie ma drzwi, ale... niesamowicie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba nikogo nie ma. Nie, myślałam, że tam, wiesz? Aha. Zamknięte drzwi. Ktoś pomieszkuje, ale chyba nie. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Wchodzimy na prawo do pierwszego pokoju. Dosyć mocno zniszczony, jak widać. Będziemy musieli uważać na podłogę, bo nie wiem, co nas czeka. W każdym razie już nas wita część kredensu, która jest mocno zniszczona. Tutaj no, wandale najprawdopodobniej mocno tutaj niszczyli wszystko. Ale zobaczcie na ten kapelusik. Zobaczcie, jak on wygląda. Jaki bardzo ładny przedmiot. Kapelusik jest niesamowity. Bardzo ładny. Dlatego od razu zwrócił moją uwagę na samym wstępie. Oparty, zawieszony. O, co to może być za sprzęt, powiedz mi, Oleńko? Co to może być za sprzęt? Jakaś woda? To wygląda jak taki część z ekspresu. To tu jest płyta grzewcza, wiesz? Czy to musi być jakiś ekspres do kawy? No i to jest Czy jego coś część, takiego? taka po prostu przelewowy, wiesz? Mam taką prośbę, wyciągniesz mi tam, nie wiem właśnie gdzie, ale mam rękawiczkę, byś mi wyciągnęła. No ale gdzie? W tych poczych takich, po prawej stronie najprawdopodobniej, bo po lewej nie ma. Tak. Jedną chcesz czy dwie? Lewą. No to jest... Już mi teraz dał zadanie. Ale to jest ta lewa właśnie. Aha. Wszystko mam. Dobrze. Daj mi kamerę. Sobie założę Filmuję po prostu ciebie, jak zakładasz rękawiczkę. rękawiczkę, że A on taki- ma rękawiczki, ale taki- ubiera tylko jedną. A on taki sposób, że po prostu Tak, ale zakładam dzięki tylko temu jedną. jest użycie 50% tylko. No tak. A zobaczmy, co tutaj jest. Znaczy biorę jedną mam taką, żeby po prostu móc coś dotykać, włączać po prostu, a drugą mam taką, żeby bezpiecznie dotykać rzeczy, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj ten koszyczek metalowy. Takie potem były plastikowe, ale ten jest akurat metalowy i on jest taki najbardziej tradycyjny i bardzo ładny. Zobaczcie, w taki kiedyś szklaneczkę się trzymało i piło się. Tu mamy kubek. Kubek taki do picia mleka, albo też wykorzystywano do przechowywania szczoteczek do zębów. Taki kubeczek. Tu już może bardziej taki, on taki lekki jest. To jest taki plastikowy bardziej. Tak? No, taki plastikowy No, bardziej. plastikowy jest, no. Z melaminy. Tak? Ojej, a co to jest? Bo tutaj się tarło coś chyba. Tak, to jest do kapusty. Do kapusty. Do szatkowania. No właśnie, czyli takie do siatkowania. Szatkowania. Nie siatkowania, tylko szatkowania kapusty. Jakby było do siatki dawane, to by było siatkowanie. Mnóstwo leków tutaj zauważyłem. Nie będę oglądał, co to za leki. Co my tu mamy? Jakieś dokumenty, ale nie, to jest po prostu tylko takie chromatografia. Słuchajcie, tutaj mamy kolejną część jakiegoś... Co to jest? Tu jeszcze są jakieś tabletki. Jest w ogóle trochę tych leków, wiesz? Dużo tego jest. Ja tu znalazłem jakieś takie tabletki. Czarne one są, ale są podpisane multivitamina.
Kolejny taki szary kubeczek. O! Tutaj książka. Książka. Znany pisarz Decco Moreno napisał najwyższą jakość. Powieść, Jakoś kakao. powieść o początkach kakao. Decco Moreno. Dużo tej poduszek jest, rzeczy poniszczonych. Całe szczęście ten sufit nie jest zły. Ja sobie teraz tak patrzę z tej strony na ten kapelusz i powiem Ci, wiesz, kogo mi on przypomina, kto taki kapelusz nosił? No, Freddy Krueger. ale on miał większe rondo. Większe rondo było, tak? Miał taki tak dużo większy, Znaczy, a ten fakt, jest taki no. mały. Jest mały, ale tak jakoś zadziałało mi na wyobraźnię po prostu. Przejdę do następnego pomieszczenia, które jest jeszcze bardziej zniszczone, ale posiada tu różne artefakty, które są wyrzucone na podłogę. Tutaj różne rzeczy możemy oczekiwać. Bardzo mi się podoba to okno, bo ono jest na równi praktycznie z ziemią. I ja wiem, że może tego nie widzicie na razie, ale ono wychodzi na las. Naprawdę tutaj jest las. Jak mi się uda tam przedostać, wcześniej pokazując Wam ten telewizor, zobaczcie, ktoś sobie patrzył przez to okienko, które wychodziło na piękny las. Jak na chwileczkę zatrzymamy się, posłuchacie, że słychać ptaszki leśne. Słyszycie? Tutaj w tym miejscu mamy zabudowany zupełnie zabudowany piec i patrzę teraz na lewo i tam kredką jest napisane w języku angielskim death, czyli śmierć. Mam nadzieję, że śmierć nas tutaj nie czeka, ale coś takiego jest napisane. Tutaj mamy stary telewizor Unitra Zelos 140 W. Może go troszeczkę tak wyeksponujemy, to sobie zobaczymy, jak on tak naprawdę wygląda. Ametyst to jest stary ametyst. Stary ametyst. Możecie sobie go zobaczyć, jak wygląda ten telewizor. Zobaczcie. Widzicie? Jak wygląda ten telewizor. Tu się wpasował. Tam widać, że jest coś zawalone, zakryte jakimś meblem. Najprawdopodobniej odkryjemy, co to jest po drugiej stronie. Tu jakieś krzesła. Jestem ciekaw, co to jest, bo tutaj interesuje mnie taka jedna rzecz. Oczywiście tak patrzę, co to jest. A to jest pasek po prostu. A zobacz to czerwone, co A to co? nie trzeba. Co to czerwone to jest? No, Wiesz co, mi się to kojarzy z czymś, ale ja tak myślałam, że to jest pojemniczek na biżuterię. wiesz co? Chyba tak, a jakbyś mi to otwarła, nie potrafię tego otworzyć. Wygląda to dosyć ciekawie. Da się to w ogóle otworzyć? Nie, Nie da się, zostało po prostu już mocno ale jest puste. puste w środku. Dobrze, odłożymy na swoje miejsce, tak jak to było, żeby nic tutaj nie psuć. Tutaj gdzieś jakiś grzebień stary się, no fuj, ale... To są przecież takie z włosami to są najgorsze Ale rzeczy. nie ma tutaj żadnych włosów, więc można to zaakceptować. Wiesz co, tutaj przejdę dalej po prostu. Nie będę tutaj już jakoś tam oglądał, ponieważ jest tu dużo rzeczy wysypanych po prostu i ciężko się tutaj w tym połapać, co jest czym. Więc spróbuję podejść się do następnego pokoju, zobaczyć, co nas tam czeka. Jak to wygląda. Dużo rzeczy poniszczonych. Oczywiście mamy tutaj piwnicę, która jest zalana i zastawiona tym magicznym krzesłem.
Tu kolejne pomieszczenia. Wejdźmy sobie tutaj do tego pomieszczenia na lewo. Mamy tu praktycznie cały piec. Wersaleczkę taką z lat tam 60. I tutaj ta podłoga jest bardzo dziwna, niebezpieczna. Ale jak sobie tak patrzę, tutaj widzę adapter, a przynajmniej coś, co z niego zostało. Z tego adaptera. Zobaczcie, tutaj trochę poniszczony, ale można było sobie wyobrazić, jak to wszystko działało. Tak się włączało tutaj. Jakieś potencjometry były, głośność tutaj się włączało i wkładło się płytę, która grała. Może znajdziemy tu jeszcze jakieś płyty, no i tak ciężko będzie odpalić. Dużo tutaj jest jeszcze nieruszonych takich elementów związanych z szyciem, więc ktoś się tym musiał tutaj trudnić. Tu jakaś łyżka, tak jakby jakiś pies pogryzł czy coś takiego. Uważam cały czas na te wszystkie różne rzeczy. Coś o polskim górnictwie. Tu mamy jakieś nuty, czy co mamy? Nie. Tu mogły być płyty jakieś. Co my tu mamy? Jakaś fabryka, polska fabryka chemiczna. Die Polnische Chemisch Industrie. No w takich tego typu domach tak naprawdę człowiek zastanawia się i widzi pewne rzeczy inaczej, prawda? Bo my jakby dopatrujemy się pewnych rzeczy. Tu mamy kolejny pokój. Tutaj podłoga, sufit jest mocno zawalony. Ale pokój robi nawet wrażenie. O, to wszystko było tutaj zawalone. Ale fakt faktem nie ma tutaj nic takiego specjalnego. Na pewno myślę tak, ta wnęka była na figurkę świętą. Czy jakiś symbol religijny. Przypuszczam, że mieszkały tu osoby na pewno wierzące, ale praktykujące katolicyzm. Jak na większości tych terenów. Słuchajcie, tutaj jakiś element mamy roztrzaskaną, co prawda, ale bardzo ładną jakąś część. Tu jakieś elementy. Tam jakaś ogromna strzykawa jest. Pokaż. Tam, widzisz? Ogromna strzykawa, ale ja mam coś tutaj innego, co przykuło moją uwagę. Więc tam postaram się tam wrzucić. Tu mamy stare opakowanie po ciastkach. Ale takie naprawdę stare, niemieckie. Hannover's Keksfabrik. Czytam troszkę po angielsku, troszkę po niemiecku. To jest niesamowite, to jest jakiś dziwny dialekt, ale myślę, że to są ciastka z fabryki w Hanowerze. Więc tak myślę, że to jest to. I gdzieś tam jeszcze miałem taką myśl, że znajdziemy tutaj figurkę, tą, która rzekomo była tutaj w tym miejscu. No ale może tak faktycznie nie jest. No trudno. Na tym obrazku. Gdzie? Tam przed tobą. Czy jest jakiś zarys czegoś? Aha, tutaj. Wiesz co, to jest w ogóle tak jakby coś tam miało być, ale to jest pomazane czymś. Jakby ktoś chciał to umyć. Jakby ktoś chciał to umyć, ale tak naprawdę roztarł to. Ja nawet do końca nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że to nie jest żaden obrazek, tylko po prostu coś na tym wisiało. Nie jestem przekonany po prostu, wiesz? Tutaj, co my tu mamy? Jakieś rzeczy związane, kaseta magnetofonowa. Jakiś fragment kasety magnetofonowej. Nie chciałbym, żeby teraz tak wyglądało, że ja tutaj grzebię w śmieciach, ale tak to wygląda. Bo wszystkie te artefakty leżą gdzieś tam na podłodze. Wielka waliza. Pusta. No pusta, ale ogromna, tak? Miałem nadzieję, że gdzieś tutaj będzie ta figurka. Ale niestety
raczej jej tutaj nie uświadczymy, poza ogromnym parasolem. Ogrodowy. Tak, jakiś ogrodowy. Do końca nie wiem, czy to jest tak, że to wszystko stąd jest. Może jest to naniesione już. No niestety, może tak być. Być może to są jakieś stare elementy obrazu jakiegoś, ale nie. Jakiś klapek. Ogólnie to śmietnisko tutaj jest. I myślę, że nie ma sensu tu jakoś dalej oglądać. Przejdę sobie tutaj. Oj, tutaj mamy co prawda zniszczone, ale do trzepania dywanów. Taką No, czepaczkę po prostu. Taką czepaczkę. Intryguje mnie jeszcze tamta rzecz, bo albo lustro, albo obraz. chyba, że Obstawiasz? no, Ja obstawiam obraz. a ja lustro, które ktoś strzaskał i ma nieszczęścia. Tak, to było lustro, A, bo ja nie widziałam, że to ma nóżki. no ale ja jeszcze miałem nadzieję, że Czyli to i mogło być takie tremo. Albo z szafy. wiesz co, to tak wygląda, bo tutaj musiało być zapięte te lustro, w tych obszarach. Czyli cały ten obszar tego drewna był wypełniony tym lustrem, które jest tutaj, które leży tutaj na No. podłodze. I te lustro było przestawne, to znaczy, że ono było na takich nóżkach i można było je przestawiać. Na przykład, że tu je daję. Wiesz, o co chodzi? Tak, albo było po prostu rozkładane takie tremo. Co to znaczy tremo? No takie stojące lustro. Stojące lustro? Ale to coś takiego, jak tu widzimy, czy... Wiesz co, no, ono powinno mieć jeszcze taką część, która go trzyma, jak ono stoi, wolno stojące. Nie? Aha, w ten sposób. A tam są jakieś takie zaczepki, tak jakby miało Aha. być rozkładane. No rozumiem. Jeszcze jest jakaś książeczka pracownika BHP. No to tego jeszcze nie było, że będziemy przeglądać książeczkę BHP. Po prostu książeczka pracownicza. Jak to każde książeczki pracownicze w ogóle nie są wypełniane. Wspomniałam Ci, że mam szkolenie. No ja też coś takiego tam mam, muszę zajrzeć. I tutaj jeszcze jest część ta, która była tutaj u góry. O! To jest część tego adaptera, który w ogóle nazywa się Mister. Teraz zauważyłem, że tu jest napisane, to jest Mister. Może ktoś zna tego typu adapter. Ale mamy tutaj naklejki polskiego Fiata 128P. Zobaczcie. Niżej chyba jest 125 i 126P maluch po prostu, a tu na dole jest Fiat 127. No to stary, no to kiedyś miał taki, ale to było... Ale to jest nieprawdopodobne, powiem Ci. No i tymianek, szampon tymiankowy i te naklejki. Ja też miałem tak, że się bawiłem, na przykład, że zrywałem jakieś naklejki, na przykład z jakiegoś tam, nie wiem, szamponu i sobie nalepiałem je jako naklejki. I wtedy miałem na przykład Palmolive nalepione na zeszycie. Fajnie. Żeby każdy wiedział, że mam takie mydło, rozumiesz? A teraz Ci już niepotrzebne, teraz wyczyścisz. No wiesz co, no teraz pastą do butów mogę czyścić głowę, to fakt. Nawet jak ciemną pastę do butów wezmę, to jak Tyson będę wyglądał. Ale tutaj, zobacz, jaki piękny talerzyk. Ja wiem, czy on taki piękny, on jest taki typowy, to nie jest żadne ozdobnik, tylko po prostu taki użytkowy, wiesz? Tak? Myślisz, że to jest taki użytkowy? Że ktoś z niego po prostu jadł? Albo ciasto? Pewno. Tak? Myślisz, że ktoś ciasto jadł? Jaka to jest fabryka? O, ale tutaj mamy No. Kolonic Made in G. Ale zobacz tam. Teraz sobie uzmysłowiłem, co to jest. Bo tu mamy wersalki, jedną, drugą wersalkę, ale tam jest taki podłużna poduszka. Ale to nie jest z tego. To jest osobno wersalka. Mi się wydaje, że to jest pod kolor kupione pod drzwi, wiesz, żeby nie wiało. Aha, że ktoś to specjalnie Bo to jest kupił. inny odcień tego. Wiesz, Czyli- to jest typowa wersalka. Taka lata No. 80. Natomiast to jest taki wałek Czy pod ktoś drzwi, specjalnie po prostu to kupił, żeby mieć, tak? żeby nie biało, no. No dobra. Tak to myślę. Tak sobie myślę, że to tak jest. rozumiem. Ale Dobra.
Popatrz, chciałam ci to pokazać. No. Patrz. Kiedy była ostatnia kolenda? Ostatnia kolenda była w 2004 roku. Kacper, Melchior i Baltazar. To myśmy byli rok po ślubie już. Tak. A tu nadal ktoś mieszkał. No. To jest niesamowite, powiem ci. Niesamowite. Mi się to wydaje takim A co to jest? Drzwiczki z A, klamki, to z co automatu. mówiłaś, tak. Zobacz te schody do góry. One są takie... No, one są takie niebezpieczne. Bardzo dobry rozkrok. To znaczy, ja już nie będę próbował, bo ja widzę, co się tutaj dzieje. Widzisz? Więc to chyba byłby zły pomysł. Aczkolwiek świat się składa z złych pomysłów. To nie do korci, powiem. Ale nie, na razie nie próbuj. Nie próbuję. Tylko... Wchodzę do tego tajemniczego pokoju. Ale tu, wiesz co, nie, bo tam na dole jest, u góry będzie masakra. Wiesz dlaczego? Widzę po suficie. Bo Ja tu to wszystko byłam. spadło. Mhm. Ja tu próbuję jeszcze tak coś pokazać wam. Ale ja z tego co tam widzę, to jest taki typowy strych, wiesz? Czyli nie będzie jakichś specjalnych artefaktów, aczkolwiek jak kiedyś Jakbyś powiedziałaś... mógł tylko kamerką zobaczyć. A to zerknę, pewnie, że zerknę. Kamerką. Po całości. Tak po prostu. Uważaj. Tu jest ok. Przytrzymaj mi kamerkę. Ja zrobię takie coś. To nie chciałbym tych drzwi, tych palił, tam jest woda, wiesz? Normalnie gdyby nie było wody. Ale wiesz co, to nawet nie chodzi o wodę, tylko chodzi o to, że nadziejesz się na coś. Czekaj. Wiesz co? Tam nic nie ma. Nie? Masz kamerę. Wygląda to w bardzo podobny sposób jak na dole. O. Patrzcie, widzicie? No nie jest to nic specjalnego. Myślę, że nie jest to warte tego, żeby tam wchodzić. Tym bardziej, że wszystko jest zniszczone. Masz kamerkę? Tak. Ja będę teraz wchodził do... O, sufit. Takie zdobienia szmatą taką mokrą. Czyli tak to jest Takie zrobione. obtynkowane, po prostu. taki wzór. No dobra. Odwróciłam się, żeby nie było widać jak skaczesz, bo to może być żenujące. Nie będę skakał. Boję się, że wpadnę tam. Oj. Intryguje mnie to krzesło. Dziwne. To samo to, że to krzesło jest zanurzone tak naprawdę do połowy W wodzie. w wodzie. Pytanie, po co ktoś się tam położył? Nie mam pojęcia. Ale być może chodziło o to, żeby zabezpieczyć. Ja zejdę ile się da, wiesz? Chyba, że tam jest szkło. Ja widzę. Ja to wszystko widzę. Widzisz? Ona jest zalana, ale w takich jakichś gumowcach można by było wejść. Tylko, że myślę, że No tam jest za dużo śmieci, to można by sobie krzywdę zrobić. chyba... A tutaj są te schody, po których Aha. nie za bardzo się chyba da wejść. No nie. To znaczy wiesz, Proszę. tak przecież jak żeśmy mówili, no wejść można, tylko że tu jest problem, bo na przykład w tym miejscu byśmy po prostu wpadli. To po prostu nie jest dobry pomysł. Ale też nie mamy takiego pomysłu, tak? Zwłaszcza, że jakoś tam nic nie było. Dobra, to co? Ta wyranda musiała być, wyranda ganek, właśnie. Były ławki? Ale one musiały być przepiękne, powiem ci. Jak sobie tak Jak się pomyślę, po tym jak się na przykład pieła No. róża, prawda? tutaj wyobrażasz potem sobie? No. róża się pieła. Tak myślę. Tak bym zrobiła. Znaczy ja wiem, Albo wiesz co, ja powiem ci, powój. że Róża albo powój właśnie. powój. Klematisy albo coś takiego, żeby O, pachniało. klematisy to znam. Ale nawet z tej strony, zobacz, tutaj, potem sobie zobaczymy to od drugiej strony, musiało być tak, że na tym coś wisiało, taki kwietnik po prostu, Tak, wiesz? bo ja to już oglądam z tej strony. No ten dom na Ale cichutko. Ale cichutko. Widzisz? I tutaj musiało to coś to musiało znaczyć, no nie wiem. Ale tutaj doniczki musiały wisieć, widzisz? Bo tu są takie gwoździe specjalnie zostawione po to, Albo po to, żeby wiesz, żeby się roślina chwyciła, nie? żeby się pięło, tak, Żeby masz to rację. popchnąć do góry. Żeby się po prostu pięło. I słuchajcie,
mieszkaniec tego pięknego domku wychodził sobie po prostu na zewnątrz. Tu miał przejście na las. Tu była furtka. Otwierał ją i wychodził sobie na las. Zobaczcie, jaki przepiękny las. Przepiękny. I dzisiaj drugi raz tak zrobimy, że przez chwilę nacieszycie się tym widokiem. Cisza i las. Tutaj ubikacja, z której zapewne korzystano. Zerkniemy sobie tutaj, jak to wygląda. No, jak to ubikacja. I teraz od tyłu domku będziemy się z Wami żegnać. Chciałbym, żebyście zobaczyli też, jak wygląda od tyłu ten domek. Cóż tam. Może byśmy zaszli. Ona dojrzała taki właśnie domek jeszcze dodatkowy, taki bonusowy, można powiedzieć. On jest zawalony. Ja zerkałam przez okno, nie wchodziłam do środka, tam to jest ruina, ale mnie by korciło tam zajrzeć, bo tam światło ładnie wpada. I zobacz. Znaczy on wygląda przepięknie. I też jest taki ganeczek, jest bardzo podobny do tego, aczkolwiek jest mniejszy. I zobacz, najbliżsi sąsiedzi, po drugiej stronie drogi. I nikogo już nie ma w takich pięknych okolicznościach przyrody, nie? No tak, i najprawdopodobniej ci sąsiedzi mieli do siebie bardzo blisko, ponieważ trzeba było przejść też tylko taką małą dróżkę. No, kiedyś pewnie nie było asfaltu, pewnie to było jakieś takie klepisko. Weźmy pod uwagę, że te domy są tak naprawdę w lesie, na początku wjazdu do lasu. Dobra, w takim razie pójdziemy w stronę tego drugiego domku. Z tego co widać, to on nie jest tak dobrze zachowany jak ten. Aczkolwiek, no, to już kwestia podejścia. Pójdziemy sobie tutaj i pokażemy Wam domek, który stoi po sąsiedzku po prostu. Zobacz, jakie kiedyś były zdobienia nad oknami, widzisz? No przepiękne. Już nic z tego nie ma. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj też ten ganek jest Oj, ci powiem, ale bardzo ładny. wejdziemy chyba tylko w brzegu, wiesz? Bo ten jest bardzo zniszczony. Bardzo. No chyba, że coś tam przykuje uwagę. Wiesz co, to nawet tej papy nie ruszaj. Tak, żeby nie sprowokować. Ale wszystko pomalowane na niebiesko. To i tradycja, ale i... Żeby owady nie siadały. Właśnie, to też takie zabezpieczenie domu. Oj, on się cały rozpada, to po prostu lada chwila runie. No on jest w tym domu w takich bardziej niebezpiecznych. Zobaczcie, jak ładnie ta zasłona się unosi pod wpływem wiatru. Lada moment ten dom upadnie. Tam widać jakieś elementy telewizora jeszcze. Tutaj taki szezlong, ale jest to bardzo zniszczone. Jakieś stare buty. Przez to, że wszystko to, co było tutaj, zawaliło się po prostu. Tak samo tutaj jest wszystko poniszczone. Podejdę, jak już tu jesteśmy, to Wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Jakie rzeczy tutaj leżą. Też tam mamy dużo takich ciekawych rzeczy na ziemi, ale no już można powiedzieć, że nie na podłodze, tylko na ziemi. Bo przyroda wdarła się od spodu nawet. Tutaj ciężko się wspiąć na to. Nawet jakoś specjalnie nie można pokazać, ale pokażę Wam, jak ten dach wygląda. Podejdziemy jeszcze tutaj, gdzie Ola robi zdjęcia.
Tu mamy kosz na pranie, ale już taki mocno zniszczony. No, słuchajcie, to jest na słowo honoru wisi wszystko. Naprawdę to jest tak zniszczone. Więc wchodzenie do tego domu jest no, ryzykowne bardzo. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda z naszej perspektywy. Jakieś krzesło. Jakieś ciekawe krzesełka takie dziecięce. No tutaj, o tutaj herbata w ogóle jest. Ktoś... Jezu! No nie uwierzysz, Ola. No nie uwierzysz. W tym kubku No. jest herbata. Zalewana deszczówką. Zalewana deszczówką. To jest niesamowite. Jak to pięknie powiedziałaś. Herbata zalewana deszczówką. Słuchajcie, ja początkowo nie chciałem tutaj wejść. Ale to jest wszystko kwestia podejścia. Ona mnie namówiła. A zobacz tam. Tam w tym Termos. słoiku. No Aha, jest termos czerwony, bardzo ładny. Zawsze chciałem mieć taki termos czerwony. Ale tam jest, mam wrażenie, mięso chyba. Chodzimy co? Tak, wychodzimy. Bez ryzykowej, wiesz? Tak, więc musimy już opuścić. Słuchajcie, stąd się będziemy. Tak. I patrzcie, że tak naprawdę lustro jeszcze ocalało. I zobaczcie tutaj, aczkolwiek nie będę pokazywał, bo tam jest adres pokazany. A wiadomo, że jest ten domek. naprzeciwko jest ten domek. Albo pokażę, a potem to zasłonię i tyle. Ale tutaj sąsiad patrzył na sąsiada. W ten sposób. Nie wiem, czy żyli dobrze, czy niedobrze, czy ta droga nie powodowała tego, że byli skłóceni ze sobą. Ale w każdym razie, a może tej drogi nie było, a może ta droga była po prostu drogą Jakaś miedza leśną taką. Tak, ale myślę, że tak to przebiegała granica między ich ziemią i ziemią tych, którzy też mają swój las, jakby nie było po drugiej stronie. No. Dobrze, słuchajcie, z tego domu po sąsiedzku będziemy się już naprawdę teraz żegnać. Tak. Myślę, że podobała wam się eksploracja. Trzymajcie się i co? Cześć. Do następnego. Się nie boisz wchodzić do takich opuszczonych domów? Jakbym się bała, to bym nie wchodziła. A właśnie tak myślę, że jakbyś się bała, to i tak byś weszła.